Cześć, chcesz wiedzieć, jak chronić dane osobowe, ale nie masz dużo czasu. Poszukujesz szybkich i sprawdzonych informacji na temat RODO. Chcesz szybkich konkretów. Tu w 5 minut dowiesz się wszystkiego od eksperta z 20-letnim stażem, dowiesz się zarówno o teorii, jak i o praktyce i dowiesz się, jak samodzielnie przygotować do RODO. Zapraszam do obserwowania mojego kanału. Inspektor ochrony danych. W dniu dzisiejszym wprowadzę w temat, kim jest inspektor ochrony danych. Ogólnie rzecz ujmując, jest to osoba wyznaczona do nadzoru danych osobowych w organizacji. Ile zarabia, kto może zostać inspektorem, czy jest to trudne, jak szukać pracy, tego wszystkiego dowiesz się w dzisiejszym odcinku. W treści odcinka powiem, gdzie można aktualnie uzyskać pracę na cały etat lub na część etatu i dlaczego teraz częściej można pracować zdalnie. Cześć, nie miałeś nigdy do czynienia z RODO i nie wiesz, od czego zacząć. W tej serii wyjaśnię od podstaw wszystkie elementy mające wpływ na pracę z RODO. Czym jest stanowisko inspektora ochrony danych i kim jest inspektor ochrony danych? Jest to funkcja, którą wcześniej nazywaliśmy administratorem bezpieczeństwa informacji. Wiele osób zastanawia się, co to za zawód. Jest to funkcja, którą pełni osoba odpowiedzialna za nadzorowanie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Jakie ciekawostki związane są z tym zawodem? W całej Unii Europejskiej brakuje cały czas ludzi do pracy w tym zawodzie. Nie trzeba mieć ukończonych studiów w tym zawodzie, aby pełnić tę rolę. Nie trzeba mieć wyższego wykształcenia. Inspektor ochrony danych może mieć zastępcę, a jak spełniać wymagania do tego zawodu? Należy posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu danych osobowych. I tylko tyle. Albo aż tyle. Czy zdobycie wiedzy jest trudne? I pytanie podstawowe, czy to się opłaca? Jak wiadomo, zarobki w Polsce są zróżnicowane w zależności od województwa, ale można podać widełki z zeszłego roku za Googlem i tak dowiadujemy się. Inspektor ochrony danych osobowych otrzymuje pensję od 4660 zł do 8780 zł. Ile to netto? Od 330,70 zł do 6280 zł. Oczywiście są to kwoty tylko orientacyjne. W niektórych miejscach może być to najniższa krajowa, ale doświadczony inspektor otrzymuje przeważnie wynagrodzenie znacznie przewyższające podane kwoty. Na przykład w Warszawie wynagrodzenie inspektora jest w kwocie dużo wyższej niż 3330 zł na rękę. Związane jest to z wyższymi kosztami utrzymania w Warszawie i tym, że na przykład osoba wynajmująca pokój w Warszawie musi liczyć się z kosztami powyżej 1000 zł miesięcznie za wynajęcie pokoju. Koszt obiadu w Warszawie to około 30 zł dziennie, co daje dodatkowe 1000 zł miesięcznie. Wobec czego, jak łatwo policzyć, kwota 3330 zł w Warszawie nie wystarczy do życia. Natomiast często zdarzają się oferty na 1/4 etatu z takimi kwotami. Górne granice są uzależnione od doświadczenia, ilości lat pracy, wiedzy, praktyki, referencji oraz instytucji, jaka zatrudnia. I coraz częściej zdarzają się oferty w okolicach nawet 20 000 zł netto. Ale to już dla doświadczonych. Gdzie taki inspektor jest powoływany? Część instytucji państwowych jest zobowiązana do posiadania takiego inspektora. Na przykład jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, Narodowy Bank Polski. Gdy inspektor zostanie wybrany, musi zostać wyznaczony oficjalnie poprzez poinformowanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czynności tej dokonuje administrator danych osobowych, czyli firma, a nie sam inspektor. Firma, która wyznaczyła inspektora, zawiadamia prezesa urzędu o jego wyznaczeniu w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia, wskazując imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora. Każda większa korporacja prawdopodobnie będzie musiała również zatrudnić taką osobę. Do zatrudnienia takiej osoby są zobowiązane również firmy przetwarzające duże ilości danych osobowych, wobec czego znalezienie etatu nie powinno być takie trudne. A później? No cóż, trzeba wykazać tą wiedzę na rozmowie rekrutacyjnej. A co należy do obowiązków takiego inspektora i jak się nim zostaje? Ogólnie można wymienić takie obszary jak tworzenie i nadzorowanie dokumentacji, prowadzenie rejestrów, robienie audytów, przeprowadzanie analizy ryzyka, szkolenia, doradzanie i wiele innych. W praktyce ilość tych zadań jest tak duża, że często są one delegowane na inne działy, wobec czego taki inspektor z mniejszym doświadczeniem może liczyć na wsparcie działu prawnego, IT czy działu audytu. Jest to również dobra sytuacja, aby taki początkujący inspektor z innych działów nauczył się brakujących kompetencji.
a jakie obowiązki są uregulowane szczegółowo w przepisach. Jakie są założenia inspektora ochrony danych pełniącego już wszystkie zadania. Jest to wsparcie firmy we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Do obowiązków można zaliczyć informowanie i doradzanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, jak również pracownikom w zakresie ich obowiązków wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych, monitorowanie zgodności organizacji ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, przeprowadzenie audytów i szkoleń, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonywania, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób fizycznych składających wnioski i żądania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, a później procedowanie tych wniosków, współpraca z organem ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organów ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem. Jakie są szczegółowe zadania takiego inspektora, gdy już zostanie powołany? Mówi o tym artykuł 39. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania. Jest to wsparcie firmy we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Do obowiązków można zaliczyć informowanie i doradzenie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, jak również ich pracownikom w zakresie ich obowiązków wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych, monitorowanie zgodności organizacji ze wszystkimi przepisami prawa dotyczących ochrony danych, w tym audyty i szkolenia, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonywania, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osoby fizycznej składających wnioski i żądania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych oraz ich procedowanie. Współpraca z organami ochrony danych i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organów ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej na temat tego odcinka, zostaw komentarz i obserwuj ten kanał. Cała seria będzie mini szkoleniem, jakie możesz przejść w dowolnym dla siebie czasie. So back to what I was saying. Could be us.